Mateusz, to ja zacznę od tego, że tutaj krzyczał twój brat Bartek, że coś ci miał przypomnieć, ale nie pamięta co, za to ty podobno pamiętasz, no to rozpocznijmy od tego. Co chciałeś nam tu przekazać? Nie będę zgrywał twardziela, jak mój trener powiedział mi, że jest KSW do wzięcia zamiast turnieju Vendety, to ja szczerze liczyłem, że albo dostanę kontuzji, albo jednak KSW się rozmyśli, bo szczerze tak bałem się z nim walczyć, więc nie będę zgrywał twardziela, bo to było bardzo duże wyzwanie, obejrzałem jego walki i ja sobie wizualizowałem, jak dostaję tą cegłą w łeb. Przepraszam mojego trenera Leszka Kulika, bo nie wierzyłem w to, co mówił. On powiedział, że we mnie wierzy i że na pewno sobie poradzę. Ogólnie wiem, że dużo osób mnie skreślało. Nie mam z tym problemu, bo ja też sam siebie skreślałem. Wojsław, nie spałem przez tę ofertę walki 3 noce. Miałem bardzo słaby sen, wybudzałem się w nocy, miałem wysokie tętno, gdzie zazwyczaj mam 40 parę. Daj mi podwyżkę do pensji za te nieprzespane noce, bo to wpłynęło źle na moją regenerację. Liczę na ciebie, bo wiem, że powiedziałeś, że uratowałem ci walkę. Dziękuję bardzo mojemu narożnikowi. Mój brat Bartosz, straszny dziad, ale no niestety, brat ci się nie wybiera. Trener Adam Grabowski, bardzo dużo mu zawdzięczam. No, równy gość przyjechał tak naprawdę specjalnie dla mnie. Krzysztof Gutowski, który mnie przyjął jak swojego i mojego trenera Leszka Kulika. Mam nadzieję, że wypijesz moje zdrowie na komunii, bo komunię córki ma się tylko raz w życiu. Także dziękuję tym 4 osobom, a reszcie podziękuję w social mediach i na żywo, żebym o niczym nie zapomniał. Ale mamo, nic mi nie jest, wiem, że się martwiłaś. Ja też się o siebie martwiłem, także to rodzinne. To ja powiem tak, może kilka nocy było kiepskich, ale wieczorek dzisiaj za to znakomity. Występ świetny, tak jak mówili twoi trenerzy chyba pomiędzy drugą a trzecią rundą. Mieliście kiedyś kapelę heavy metalową, to był koncertowy występ. Naprawdę trudno znaleźć jakikolwiek błąd, więc jeśli masz tak zawsze wychodzić zestresowany, przekonany o porażce, a potem się to będzie tak kończyło, no to wróżę ci wielkie rzeczy, chłopaku. Dziękuję. No ja zawsze się boję. Dzisiaj po prostu bałem się bardziej, bo niestety nie miałem okazji przygotować się na Michała. Wziąłem walkę 2,5 dnia przed galą. Ale no ja raczej nie jestem z tych, którzy lubią walczyć. Po prostu to robię do wykorzystania potencjału. Także dobrze, że mam to za sobą. Dzięki. Szanowni Państwo, cóż za występ w klatce i potem w tym wywiadzie. Mateusz Wieczorek! Steven nie tylko coraz lepiej sobie radzi w klatce KSW, ale też coraz więcej rozumie i coraz lepiej mówi po polsku, więc spróbujemy w ten sposób porozmawiać. Przede wszystkim olbrzymie gratulacje, bo ten początek był trudny. Kopnięcia Kolasińskiego, ta łydka chyba mocno zraniona, ale znalazłeś sposób, no i ta druga odsłona to już był świetny występ i powolne podążanie do zwycięstwa przed czasem. At first, I need to thank you, Polish fans, for making MMA in the Europe great. Appreciate it. Applause to you. Second, thank you. Need to say thanks to Daniel, because this is not his way. He's a really good, and I really appreciate he accept the fight, because I'm not without the fight. I'm staying here with Daniel. Much appreciated. Thank you to the Nemesis Club. To jeszcze wrócę do tej walki. Jak ciężko było po tych kopnięciach na łydkę? No i jak potem to wszystko się potoczyło w twojej głowie aż do zwycięstwa? Let's see tomorrow. Now I don't feel some pain, but you know, next day it'll be fucking Daniel. And now it's okay, but he take my movement, so I grab him down and I see my ground is better than him, because maybe of weight, maybe of experience, who knows. Dobrze, na razie słuchamy po polsku, do mówienia po polsku jeszcze kiedyś dojdziemy, to ja szybko przetłumaczę. Najpierw Steven podziękował wszystkim Państwu za to, że tworzycie tak znakomite europejskie show swoją obecnością, wspieraniem organizacji KSW Europejskiego MMA, więc my też bardzo serdecznie dziękujemy za to, że jest tak zawsze znakomicie na tych galach, jeśli chodzi o atmosferę. Potem podziękował Danielowi za uratowanie walki, za wzięcie tego pojedynku nie w swojej kategorii wagowej, ponieważ Daniel jest docelowo zawodnikiem dywizji lekkiej. No ja na końcu jeszcze wróciłem do tego, co się działo w tym starciu, do tego, że na początku zaczął od mocnych kopnięć na łydkę Daniel Kolasiński. Powiedział Steven, że na razie jest okej. Czuł oczywiście te mocne uderzenia, ale pewnie jutro troszeczkę to będzie bolało i będzie wspominał o tych mocnych uderzeniach. Natomiast dzisiaj jest zwycięstwo i dzisiaj świętujemy. Dzisiaj ty się dobrze będziesz bawił tutaj w Kaliszu. No, I'm sorry, I'm not listening. So it's time to celebrate here in Kalisz because you're... Thank you guys, man, let's go! Szanowni Państwo, Steven Kurt!
Michał, tylko zwycięstwo, no i to ci dzisiaj przyświecało bez wątpienia. Trochę walka bez historii, tak bym powiedział, ale dlatego, że ty po prostu znakomicie egzekwowałeś to, co miałeś zrobić w każdej rundzie przy pierwszej okazji. Nawet jak nie wychodziło w pierwsze tempo, to w drugie, w trzecie sprowadzenie, kontrola z góry. Tylko w pierwszej rundzie tam się zdarzył taki mały przypadek sweepa, z którego nie był zadowolony trener Andrzej, ale poza tym klasa. Dziękuję. Najbardziej się cieszę z tego, że wykonałem plan, który trener Andrzej mi przygotował. Wiem, że kiedy on będzie ze mną tutaj i będzie robił tutaj ze mną taktykę i wszystko, wiem, że będę wygrywał, że będę najlepszy. Ja mam najlepszy tutaj team, niczego więcej nie potrzebuję. Mam wspaniałych sponsorów, którzy mi tutaj pomagają piąć się w górę. Mam wspaniałych kibiców, którzy ze mną przyjadą na walki. Także cieszę się w chuj, bo kiedy wkładam w to serce i wychodzi, tym bardziej jestem happy, wiem, że robię dobrą robotę. I to była moja ostatnia walka w KSW w kontrakcie. Panie Woju, mam nadzieję, że pan trochę dołoży za skórniaków do kontraktu i następną waleczkę też zawalczy w KSW. Bardzo bym tego chciał, aczkolwiek wiem, że walka nie była może porywająca, ale skuteczna taktycznie, więc to jest taki mały plusik. Jakby pan miał jakieś ale do walki, dziękuję, pozdrawiam. Dzisiaj nie pierwszy już prosisz o jakieś dodatki do wypłaty, więc obawiam się, że tam ta sakiewka jest coraz mniej wypełniona, natomiast no też życzę, że to się uda. No i czekamy na kolejne występy. Dzisiaj wygrywasz z gościem, który był za tobą w rankingu, ale chyba to było największe wyzwanie i najcenniejszy skalp, jeśli chodzi o twoją karierę. Sorry, że przerwę, ale patrz, jaką miałem formę. Podobnie wyglądamy, myślę. Patrzcie, brzuch. O, brawo, bardzo dobrze. Fajnie. Nie, on świruje. Dziękuję wszystkim za obecność jeszcze raz i oglądajcie, bawcie się tutaj. Bardzo dobrze oglądając te walki. Pozdrawiam wszystkich. Ja też pozdrawiam, szanowni państwo, dzisiaj zwycięski Michał Dreczkowski. Konrad, i jeszcze dziś rano podczas live'a na KSW Show rozmawialiśmy o tym, że głównie przed tą walką mówi się o tym, jak to jest dobry twój rywal, jak wiele on ma tutaj pokazać w klatce, natomiast po starciu będziemy mieli w ustach tylko jedno nazwisko, Rusiński, bo ten występ był znakomity. Dziękuję bardzo, witam wszystkich serdecznie tutaj na sali, jak i przed telewizorami. I teraz tak, KSW, chcieliście nową gwiazdę? No to jestem. Balanik pęk, ja się nie zatrzymuję, jadę dalej. Woju, czekam na rankingowego rywala, bo jest po prostu grubo, ja się dopiero w ostatnim czasie rozkręcam. Dajcie mi chwilę i będzie naprawdę zmiana warty. Spodziewałeś się, że to będzie, no użyję tego słowa, aż tak proste, bo tak naprawdę w dosiadzie wylądowałeś oczywiście dzięki swoim umiejętnościom, ale też trochę błędom rywala. Potem ten dosiad, zero problemów, no jak zacząłeś bić, to wystarczyło kilkanaście ciosów, aby już było po wszystkim, bo tam odcięło zupełnie ta gira. Słuchaj, na mnie mówią różnie, tur, pociąg, także jest tak, że jak złapię, to raczej mało kto się z tego wydostaje. Czarek Oleksiejczuk mówi, że trenował w różnych klubach na świecie, a jeszcze z takim czymś się nie spotkał, także... Czekamy, co dalej. Chyba trzeba dorzucić do tych twoich ksywek jeszcze jedną przyszłość, bo widzę ją w świetlanych barwach. Szanowni państwo, znakomity dzisiaj. Konrad Rusiński. Bardzo dobrze. Olek, tutaj mamy sporo rzeczy do załatwienia po tej walce. Po pierwsze, szanowni państwo, wielkie brawa dla Olka, ale też dla Dawida, bo to było naprawdę świetne, mocne, wyrównane starcie. No to teraz przechodzimy do walki. Witamy w KSW i powiem ci, jak się witać, to w tym stylu, bo to było olbrzymie, trudne wyzwanie. Ty od wczoraj już byłeś nakręcony, gotowy na wszystko i rzeczywiście tak było w klatce. Twój boks dzisiaj mniam. Chciałem pokazać przede wszystkim, jak bije Lech Poznań. Witamy panowie w KSW. To zwycięstwo przede wszystkim dedykuję mojemu dziadkowi, który tydzień temu wziął ślub w wieku 78 lat. Także dziadek, to dla ciebie. A druga dedykacja leci do szpitala, gdzie jest oddział onkologiczny. Sandra dała mi ten kwiatuszek, dlatego z nim wyszedłem. Ja walczyłem przez 3 rundy. Sandra, ty też będziesz walczyć i wygrasz.
to była ta druga sprawa, którą załatwić chciałem, sam to zrobiłeś, no to jeszcze chyba się należą podziękowania, bo tutaj cię niósł doping niezwykły, twoja armia przyjechała za tobą i zaprowadzili cię do tej wygranej. Tak jak mówiłem nieraz, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Au! To ja tylko jeszcze dopowiem na koniec. I też bardzo chciałbym podziękować trenerom za to, że mnie przygotowali fizycznie. Naprawdę cieszę się, że trenuję w takim klubie jak Ankos MMA i chciałem podziękować też Rafałowi Mazurowi, który pracował nad moją głową. Rafał, świetna robota, idziemy po więcej. Wspomniałeś już o tym, to ja tylko formalności dopełnię, jak na razie 2-1 dla twojego ulubionego klubu, więc idzie to w dobrą stronę. Dzisiaj może 2 zwycięstwa zapisane. Szanowni Państwo, Aleksander Winiarski! No proszę Państwa, tutaj naprawdę głębokie ten kamień spada z serca po dłuższym czasie. Marian Ziółkowski, zwycięski, uśmiechnięty, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dziękuję Boże za tą drogę. Była ciężka, ale myślę, że opłacało się to wszystko przeżyć, bo cholera musi mnie to umocnić. Ta pierwsza runda, ona była jeszcze taka, powiedziałbym, rozpoznawcza. Jeszcze gdzieś tutaj szukałeś siebie, chociaż było aktywniej niż ostatnimi czasy, natomiast od początku drugiej rundy wydaje mi się, że złapałeś ten dystans, zaczęły wchodzić ciosy proste, także no wszystko zaczęło się układać chyba tak, jak założył korner. Dokładnie to. Tyle robiliśmy przed tą walką, właśnie ten mindset, żeby od pierwszej rundy mocno zacząć. Krzysiek Gutowski imputował mi do tej mojej głowy, od pierwszej trzeba pójść ostro, bo dobrze mnie znacie, wiecie, że ta pierwsza runda jest średnia w moim wykonaniu, ale rozkręcałem się z minuty na minutę, no i się udało. Powiedz, co to zwycięstwo dzisiaj dla Ciebie znaczy, bo dotknąłeś tego najwyższego poziomu, potem był ten trudniejszy zdecydowanie czas, też były problemy zdrowotne, natomiast rozmawialiśmy przed walką, rozmawialiśmy jeszcze w studiu przed tą galą, że potrzebujesz dzisiaj zwycięstwa, ale też spektaklu, czegoś niezwykłego, żeby pokazać, że wciąż mnie stać w tym sporcie na rzeczy wielkie. No tak, nie wiem, czy to było aż tak niezwykłe. Cieszę się, że ta walka nie poszła na decyzję. Przeczuwaliśmy, że powinno to pójść na mnie. Czułem i mój narożnik, ja, że jestem lepszym zawodnikiem, że jednak mam wiele do pokazania, ale rzeczywiście presja była duża. Każda osoba, z którą gadałem, zaczynała tekst, czy to jest walka o być albo nie być. Każdy mi to mówił, tak jakby, nie wiem, już chcieli mnie wysłać na emeryturę. Słuchajcie, ja idę po złoto. Okej, sorka, może teraz się lekko za mocno podniecam, ale ja wam mówię, wracam po złoto. Czy ja myślę, że każdy ambitny sportowiec, który dotykał tego najwyższego poziomu, nie może mieć innej filozofii życia i funkcjonowania w tym sporcie, tylko patrzeć w kierunku samego szczytu. Tak jest. To jest mój cel. Od początku, jak przyszedłem do KSW, na wejściu przegrałem z Kleberem, ale i tak wiedziałem, że idę po te najwyższe trofeum i dzisiaj jest to samo. Okej, miałem ciężką drogę, ale wiem, że jestem mocnym zawodnikiem. Dzisiaj pokazałem, myślę, to tak 30% tego. Nie, żartuję. Czuję, że jestem zawodnikiem, który może znowu sięgnąć po pas. Proszę Państwa, głowa wyczyszczona, tak? Jeszcze słówko? Tak, koniecznie, bo długo czekałem na ten wywiad, a to jest dla mnie ważne, żeby podziękować kilku osobom. Oczywiście mój narożnik, ten Robert Josz, Krzysiek Gutowski, Hugo był tutaj dzisiaj ze mną. Nie będę mówił o innych trenerach, którzy zrobili wielką robotę. Cały team Nemesis, chłopaki, oglądacie mnie. Dzięki wam dzisiaj wygrałem. Mojej kochanej dziewczynie, mojej wspaniałej Ewelinie i jej rodzicom, że mają taką cudowną córkę. Mojej rodzinie i ostatnie, bardzo ważne, bo ostatnie miesiące pracowałem tu jako komentator. Mogłem zobaczyć, jak to wszystko wygląda od zewnątrz. I słuchajcie, tutaj zawodnicy robią dużą robotę, ale to, co wy wszyscy, i mówię szczerze, naoglądałem się tego jako komentator, co wy tu wszyscy wyrabiacie, to jest wspaniała organizacja, polska organizacja, trzeba ją doceniać. Proszę kibiców, żebyście doceniali tę organizację. I dziękuję wszystkim po kolei. Maciek Kawolski, Martin Lewandowski, Wojek, wszyscy po kolei, którzy tworzą tą galę, bo my tutaj świecimy, nie, uśmiechamy się, jest fajnie, ale robotę robią ci ludzie, których nie widzimy, a ja ich widzę jako komentator. Dziękuję wam wszyscy. Jak się okazuje, nie tylko złoty chłopak w klatce, też złoty człowiek, świetny zawodnik, ukochany zięć Marian Ziółkowski. Proszę Państwa, ze mną samotny wilk Valerio Mircza. No, trzecia walka z Romanem Szymańskim. Znów tutaj powiedziałbym mnóstwo i kontrowersji, i zwrotów akcji, nieprawdopodobne emocje, bardzo wysokie umiejętności.
Ta akcja kończąca po prostu palce lizać. Duże gratulacje. È la tua terza lotta contro questo avversario, hai mostrato una grande qualità, ci è piaciuta molto la lotta e grazie. Ladies and gentlemen, this is Valery Mirchaya, motherfucker! I'm here. You respect for my opponent. This is good fighter. Thank you, Roma, for this fight. Respect for you. No, serdecznie podziękował Romanowi za walkę dzisiejszego wieczoru. Bardzo go szanuję, natomiast powiedział, no tak wygląda Valerio Mircea, tak wygląda samotny wilk. Co było kluczowe do wygrania tej walki z Romanem? Cosa è stata più particolare, più importante per vincere questa gara? Cosa? La cosa più importante per vincere? Sì, la cosa più importante per vincere è che io il prossimo mio combattimento, Mr. Martin, Mr. Cavu, I'm ready for belt. Give me my belt. I'm ready. Po prostu jestem gotowy na kolejną walkę o pas. No widać, że te emocje tutaj pulsują, buzują. Panie i panowie, zwycięski dzisiaj, spektakularny Valerio Mircea. Tears of happiness, tears of heaven of Sara Luzar-Smajic. Congratulations, so big night for you. You joined the gallery of masters of KSW to Karolina Kowalkiewicz, Arian Lipski. You get the belt. History is written not only for Poland and KSW, but for Balkan women's MMA, and also for Free Fighters Pula. First time woman from Balkans had a belt, the European belt, and it's just, I don't know what to say. Powiedziałem, że przepiękna noc, noc wzruszeń, noc wielkiego osiągnięcia dołącza dzisiaj do Galerii Mistrzyń Federacji KSW, do Karoliny Kowalkiewicz, do Arian Lipski. Szalenie wzruszona Sara Luzar-Smajic mówi o tym, że dla niej to jest coś niebywałego, wielkie osiągnięcie. Podziękowania dla klubu w Puli, dla wszystkich trenerów. Ma ten wyśniony, wymarzony pas. But let's go back to the fight. So you've been very clever, you've been very prompt, good speed, very good right hand. So you've been, you know, the best version of yourself tonight. Exactly, I think this is not yet my best version because I have the coach and team who are making me better and better from fight to fight. I'm only 1 year with my new coach and I think this is only the beginning. Powiedziałem, że dzisiaj wyglądała naprawdę fantastycznie, była precyzyjna, była inteligentna w klatce, bardzo dobrze funkcjonowała ta precyzyjna prawa ręka. Była najlepszą wersją siebie. Ona, Sara stwierdziła, może jeszcze nie najlepszą. Dzisiaj po prostu zawalczyłam tak, na ile było mnie stać. Jestem dopiero z nowym trenerem od roku. Krok po kroku zmierzamy do mojego najwyższego poziomu. So yesterday we had your birthday, the 18th birthday. So this is the best gift from heaven. Exactly, and I just want to say thank you to Victoria and her team. She's, you know, so young and already such a good fighter and such a star. And I'm sure we will meet again in the cage. And I will be happy to because I really like to give wars to people and to myself because it's the best feeling when you win real war, not easy fights. Powiedziałem, że wczoraj Sara obchodziła swoje 18 urodziny, także zrobiła sobie najlepszy z możliwych prezentów. Zgodziła się z tym, natomiast też komplementuje niesamowicie Wiktorię, mówiąc o tym, że jest młodą zawodniczką perspektywiczną, zawodniczką, przed którą jest duża przyszłość. Szalenie się cieszy, że dzisiaj tutaj doszło do takiej wojny, bo to ją cieszy najbardziej, kiedy jest wielka wojna w klatce i kiedy człowiek z tej wojny po prostu wychodzi zwycięsko. Sara Luzar-Smajic, mistrzyni kategorii koguciej Federacji KSW. Dzisiaj napisał się kolejny rozdział tej pięknej historii. Thank you very much. Thank you guys, thank you. Thank you, Kalisz, dziękuję. Dziękujemy. Zamienimy też kilka słów z drugą pretendentką. Wiktoria, to dzięki tobie i twoim występom ten pas w ogóle tutaj się pojawił i to był kolejny fenomenalny bój. To był bój godny tego, aby właśnie stawką w tym starciu był pas mistrzowski. Dzisiaj Sara wyszła ze znakomitą taktyką. Udało jej się osiągnąć ten sukces, zdobyć pas, ale tak jak mówi, jest przekonana, że jeszcze się spotkacie. Ja też tak czuję, że ty jeszcze wrócisz i o ten pas zawalczysz. No, co mogę powiedzieć, przyjmuję to z klatą, dałam z siebie dzisiaj 100 i nawet nie jestem na siebie zła, po prostu dzisiaj nie mogłam dać
więcej, już zrobiłam wszystko, co mogłam, mam jeszcze czas, może kiedyś się jeszcze zobaczymy. No to czekamy na to wszystko i jeszcze raz dziękuję, bo to był świetny pojedynek. Dzisiaj przegrana, ale dużo jeszcze przed nią, szanowni państwo. Wiktoria Czyżewska. Proszę Państwa, nie było za długo, ale myślę, że było niesamowicie energetycznie. Kapitalna atmosfera. Tutaj wszyscy unosiliśmy się gdzieś nad tą klatką. Szczęśliwy Piotrek Kuberski. 2 minuty, 9 sekund to wszystko trwało. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Kalisz. Dobry wieczór, moi kochani kibice. Dobry wieczór wszystkim przed telewizorami. Słuchaj, myślę, że zanim o samej walce, to kilka słów do rywala, kilka słów do twoich kibiców, a potem już pogadamy o aspektach techniczno-taktycznych. W pierwszej kolejności oczywiście bardzo dziękuję Michałowi za wzięcie tej walki, za to, że potrafiliśmy się odciąć. Mam nadzieję, że dzisiaj na te piwko pójdziemy, pomimo tego, że to na pewno boli. Ogólnie wiadomo, euforia euforią, ale nigdy więcej nie wezmę takiego pojedynku. Już raz kiedyś wziąłem z jednym Michałem, teraz z drugim. Ludzie, nawet nie wiecie, jak dużo te emocji mnie kosztuje, ile nieprzespanych nocy. Dziękuję kibicom, którzy dopingowali Michałowi. Było was naprawdę sporo. Michale, dziękuję jeszcze raz. Moi kochani kibice z Lecha, jest was dzisiaj z 1200 osób za mną. Bardzo wam dziękuję za to, co tutaj się stało. Bardzo wam dziękuję. Piotruś, to teraz przejdźmy do samej walki, bo myślę, że to było wszystko dosyć czytelne. W prognozowaniu, jak ta walka może wyglądać, wiadomo, że z racji gabarytu Michał musiał robić wszystko, żeby skracać dystans. To jest naprawdę chłopak, który ma bardzo ciekawy, niekonwencjonalny, nieszablonowy boks, celny cios. Natomiast myślę, że tak, zacząłeś bardzo rozsądnie od tych niskich kopnięć. Potem już było widać tę okopaną nogę, zmieniał pozycję Michał, to w jakiś sposób też spowodowało pewną nerwowość. No i powiem szczerze, ten lewy prosty jak u braci Kliczko, lewym prostym posadziłeś rywala. Od ciebie to jak święty Graal takie słowa powiedzieć, bardzo mi przyjemnie, bardzo mi dziękuję. No tutaj Marcin Bilman i Mariusz Koperski mówi mocny lewy prosty, głowa cały czas się ma ruszać do boku. Widzieliśmy, że Michał może wskakiwać lewym prostym bądź lewy prawy cep, dlatego trzeba było odejść do tyłu, lekko do boku i starać się kontrować. Ale prawdę mówiąc, tej łydki nie przerobiliśmy dzisiaj. Nie przerobiliśmy. Bo to z Mariuszem robiłem. Więc co? Prawdę mówiąc, nie spodziewałem się, że te łydy tak będą wchodzić, a później już widziałem, że to idzie w moją stronę, choć nie wiedziałem, że ten lewy prosty siądzie tak mocno. No i że ta walka się zakończy tak szybko. Piotr Kuberski, Paweł Pawlak. To się musi wydarzyć. Tak. Ale wiecie co? Bardzo dziękuję. W pierwszej kolejności walka walką, ale bardzo chciałbym podziękować tutaj kilku osobom, dla których tak naprawdę bez nich nie byłoby mnie tutaj. Oczywiście mój narożnik jest mega i kocham ich jak swoich. Trener Sławek obiecał mi belkę na niebieskim, więc tu jest wszystko już przybite. Ale o co chodzi? Sebastian System Medical, Honorata Dziel, moja żona, która tutaj, patrzcie, na mną czuwała, osoby, które zajmowały się, Daniel z Osteo Center. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję, bo do niedawna, ja w środę miałem 39,5 gorączki, nie? I tak, oczywiście jeszcze Rafał z Zen Jaskiniowca, bardzo dziękuję za nastawienie tutaj mentalne z walką Michałem, bo nie było to łatwe, to będę się powtarzał, ale to jest piękny wieczór i dziękuję. Ta walka jest dla was, Honiu, między innymi ten pas jest dla ciebie. No to ja tylko doprecyzuję. Tutaj spoglądając gdzieś, szukając wzrokiem Wojka Rysiewskiego, czy będziesz jeszcze ewentualnie godził się na coś w międzyczasie, czy absolutnie następna walka to jest walka z Pawłem Pawlakiem? Nie wiem. Wiesz co? Powiem tak, pomimo tego, że wiemy jaka była perypetia ze mną i tak dalej, dużo słów powiedzianych nieprawdziwych w moim kierunku, to już nie chodzi o to. Ale powiem wam szczerze, że chyba nic się nie dzieje bez przyczyny, mianowicie moje ciało odpoczęło. Moje ciało potrafiło się zregenerować, moje ciało nie było wiecznie kłębkiem nerwów, moje ciało potrafiło, tak jak widziałeś, bardzo dużo kilogramów zrzucić w bardzo krótkim czasie. Czułem się fenomenalnie w przygotowaniach, jak i w cięciu wagi, jak i w walce, więc zobaczymy. Nie mówię nie, ale może to trzeba po prostu już w wieku teraz 38 lat brać 2 walki w roku i zobaczymy. Jak kibice będą chcieli, żebym się bił, to 3. Bardzo dziękuję, gratuluję. Przerażające w klatce
sympatyczny w życiu. Mistrz Piotr Kuberski. Dziękuję bardzo. To jeszcze kilka słów z dzisiejszym pretendentem. Michał, wiem, że to jest bardzo trudny moment, to jest bardzo smutna dla Ciebie chwila. Powiedz, jak to wszystko wyglądało w Twoich oczach i no, co teraz w Twojej głowie siedzi? No kurczę, Piotrek narzucił tempo od początku, low kickami mnie trafiał. Zaczęło mnie to trochę rozbijać. Nie, no jest naprawdę mocny, jest kurwa twardym gościem. Ciężko. Może po prostu też, nie wiem, nie jest mi danym mistrzem, tylko być po prostu dobrym. I tyle, no gratulacje dla Piotrka, bo jest naprawdę super kolegą. Gratulacje i mega dobrym zawodnikiem, dobrym fighterem. Kawałem skurczybyka. Jeśli tylko mogę powiedzieć jedno, dziękuję wam i przepraszam, nie tak to miało wyglądać dzisiaj. Ja się dołączę do tego, dziękujemy Michał i powiem jedno, to nie jest tak, że Ty jesteś tylko dobry, bo w klatce też chodzi o emocje, o dawanie niezapomnianych chwil, a Ty nam, swoim kibicom i setkom tysięcy ludzi przed telewizorami zrobiłeś to wielokrotnie, więc czekamy na kolejne, bo po prostu kiedy Ty tu wchodzisz, to wiadomo, że wydarzy się coś znakomitego. Dzisiaj jest ciężko, ale wróć do nas i bądź z nami, bo to są piękne chwile też dla nas i po prostu nic, nie poddawaj się, jedź dalej, chłopak. Nie poddaję się nigdy. Jeszcze raz bardzo dziękuję Federacji za możliwość dania mi walki o pas. No mówię, no chciałem postawić większe warunki. No nie wyszło, ale na pewno to jest moje ostatnie słowo jeszcze i jeszcze mnie zobaczycie, na pewno. Jestem o tym przekonany i będą to kolejne niezapomniane momenty. Szanowni Państwo, Michał Michalski.